Cześć, z tej strony Artur. Witam Was w nowym 2024 roku w nieco zmienionej formie. Witam na oficjalnym kanale Kobi. Niestety nie będzie dzisiaj ze mną Wiktora. Wiktor, pozdrawiam serdecznie. Wiktor niestety troszkę choruje, ale mam nadzieję, że wkrótce wszystko z nim będzie dobrze. Nie będzie go też na streamie po streamie na kanale Buduj Historię. Natomiast mam nadzieję, że się pozbiera i będzie się trzymał. Także Wiktor, trzymaj się. Jak zapewne zauważyliście, trochę się zmieniły ustawienia w moim studio. To bardzo nietypowe i chwilowe ustawienie. Głównie ze względu na to, że przed całym rozpoczęciem transmisji schrzenił mi się kabel do kamery, więc musiałem ją nieco poprzestawiać. Ale z drugiej strony nagle się okazało, że chyba te ustawienia są całkiem niezłe. Napiszcie na czacie, jak Wam się te ustawienia podobają. Tutaj możecie zobaczyć, bo dotychczas widzieliście tylko i wyłącznie ten regał za mną, możecie zobaczyć, co jest obok regału. Jest manekin z mundurem pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej, mundurem czołgisty, w zasadzie tu jest kurtka i pozostałe elementy ekwipunku czołgisty pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej, dlatego że tam są oznaczenia pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej z stopniem kapitana. No i moje nazwisko zupełnie przypadkiem tam się pojawiło. No dobrze. Widzę, że na czacie, że piszecie, że ustawienia są całkiem niezłe. Wydaje mi się, że jakość obrazu powinna być lepsza, dlatego że tym razem nie mam ustawionego zoomu na kamerze, więc być może jest lepiej. Tam troszkę na górze jest bałagan nad tym, ale może rzeczywiście w niedalekiej przyszłości popracuję nad tym, żeby te ustawienia były nieco inne, żeby trochę było ciekawiej. Ja tylko Wam pokażę może, bo tutaj tak wyjątkowa taka sytuacja, więc możecie zobaczyć. Tu pojawiły się takie regały, które znacie jeszcze ze starych streamów. Tam jest bardzo duży bałagan w tej chwili. Natomiast docelowo mam zamiar tam poukładać całą kolekcję figurek i całą kolekcję moich modeli w skali 1:35, więc być może tą kamerę w ogóle przestawię tam, żeby było ujęcie też na tą ekspozycję kolekcji, a po drugiej stronie możecie zobaczyć, tak wyglądają moje regały z klockami. One są, jak widzicie, podzielone na kolory i na rodzaje. Tu niektórych brakuje, bo właśnie trwają prace budowlane. Budujemy trochę fajnych rzeczy. No właśnie, bo budujemy fajne rzeczy, dlatego że rok 2024 to bardzo wyjątkowy rok, ponieważ w tym roku będziemy obchodzić aż 3 bardzo ważne, okrągłe rocznice. Oczywiście chodzi o 80. rocznicę lądowania w Normandii, 80. rocznicę Monte Cassino i 80. rocznicę Powstania Warszawskiego. To 3 duże, ważne rocznice. No w Polsce oczywiście przede wszystkim będziemy obchodzić rocznicę zdobycia Monte Cassino i rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Natomiast na całym świecie dosyć mocnym tematem będzie 80. rocznica lądowania w Normandii. Stąd spodziewajcie się w roku 2024 wielu zestawów, które będą nawiązywały do tych wyjątkowych rocznic. Oczywiście nie mogę Wam zdradzić zbyt wiele, natomiast już na początek mogę Wam ogłosić, że wszystko wskazuje na to, że już w ten piątek rozpocznie się przedsprzedaż naszej nowej edycji limitowanej, czyli barki desantowej w wersji limitowanej, wydanej na rocznicę, 80. rocznicę wybuchu, 80. rocznicę lądowania w Normandii, ze specjalnym logotypem rocznicowym. Ja Wam teraz pokażę, jak wygląda ta edycja, którą zresztą pokazywałem już wcześniej na transmisji, wcześniejszej transmisji na żywo. Oto ona, specjalna edycja limitowana nowej wersji barki desantowej, nowej wersji łodzi Higginsa.
i tutaj muszę przyznać, że jestem absolutnie zachwycony tym modelem. Tam widziałem jakieś komentarze na temat tego, że nic się tam nie zmieniło w tej barce. To oczywiście kompletna bzdura. Słuchajcie, to jest kompletnie inny zestaw. To jest zupełnie od nowa zbudowana barka desantowa. Ona ma odwzorowane bardzo szczegółowo wnętrze, jest tam odwzorowany silnik, są odwzorowane napędy pod barką desantową. Zwróćcie uwagę na to, że jest tam oczywiście auto terenowe, więc też takie nowa wersja w modelu w skali 1:35. Są bardzo specjalne figurki, więc ten zestaw limitowany będzie dostępny w przedsprzedaży prawdopodobnie już w ten piątek. Zwracam Wam również uwagę na specjalną podstawkę ekspozycyjną, więc naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjny zestaw. Ja nie mogę się go doczekać i jestem nim absolutnie oczarowany. Tutaj wielkie ukłony wobec Damiana, czyli naszego głównego projektanta, który zrobił fenomenalną robotę przy tej barce desantowej. Zwróćcie uwagę na te burty, które są niesymetrycznie ustawione, w sensie one się podwyższają. Tam jest zachowany ta krzywizna, ta nierówność. No to jest po prostu mistrzostwo świata w wykonaniu Damiana, który zrobił kawał fenomenalnej roboty. To naprawdę jest totalnie wyjątkowy model i jestem przekonany, że jak zobaczycie go na żywo, będziecie nim totalnie oczarowani. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o ten model. Zaznaczam, że wszystko wskazuje na to, że już w piątek ruszy przedsprzedaż tego zestawu. Natomiast moi mili, ten rok 2024 będzie obfitował w masę zestawów, którymi będziecie absolutnie zachwyceni. Jestem absolutnie pewien, że wiem, co mówię. Mało tego, wszystko wskazuje na to, że fani skali 1:35, ale również fani skali 1:28 będą oczarowani tym, co się będzie pojawiało w ich ulubionych skalach. Natomiast już teraz mogę Wam powiedzieć, że pojawi się sporo modeli w zupełnie nowej skali. Skali, która dotychczas była mało wykorzystywana w ofercie Kobi. Ona już kiedyś zadebiutowała, natomiast krótko mówiąc, spodziewajcie się nowych modeli w skali 1:72. To jest skala modelarska, która jest kojarzona z tak zwanymi małymi żołnierzykami. Już teraz mogę Wam powiedzieć, że przede wszystkim chodzi o to, że bardzo wielu fanów Kobi bardzo chciałoby tworzyć wielkie kolekcje. Chcieliby zbierać dużo modeli Kobi, natomiast nie mają zbyt wiele miejsca, nie mają zbyt wiele półek do tego, żeby taką kolekcję zbudować. Poza tym brakuje na rynku w naszej ofercie mniejszych zestawów, prostszych zestawów, składających się z mniejszej ilości elementów. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić takie miniaturowe zestawy. Bardzo wkrótce spodziewajcie się więcej szczegółów na ten temat. Jestem przekonany, że wielu z Was będzie tą skalą oczarowanych. Natomiast słuchajcie, rok 2024 będzie rokiem, w którym fani różnych skal powinni być zadowoleni. Na pewno nie zabraknie nowych okrętów w skali 1:300. Na pewno nie zabraknie nowych samolotów w skali 1:32. Na pewno nie zabraknie nowych samolotów w skali 1:48. Nie zabraknie czołgów w skali 1:28, 1:48, 1:35. Oczywiście często się zdarza tak, że jacyś tam klienci narzekają na to, że jest bardzo dużo różnych skal. Czemu nie wydajemy wszystkiego na przykład w skali 1:35? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Są po prostu fani różnych skal i chcemy, aby
wszyscy byli zadowoleni. To znaczy, żeby każdy znalazł coś fajnego w ofercie Kobi. I jeżeli ktoś jest fanem skali 1 do 28, to powinien w ofercie Kobi znaleźć modele w tej skali, w skali 1 do 28, które go usatysfakcjonują. Żeby przynajmniej kilka takich modeli w roku było, żeby każdy znalazł po prostu w ofercie Kobi coś dla siebie. Dlatego nie zapomnijmy o fanach okrętów, nie zapomnijmy o fanach współczesnej serii Armed Forces, nie zapomnijmy również o fanach II wojny światowej, czy pasjonatach I wojny światowej, bo to ważne. Mogę Wam teraz zdradzić również taką niewielką tajemnicę, że w roku 2024 możecie spodziewać się również zdecydowanie większej ilości trzypaków. Również trzypaków, na które wiele osób oczekuje, a których możecie się nie spodziewać. Więc myślę, że tutaj pod tym względem będziecie z pewnością usatysfakcjonowani. I tutaj też kolejny ważny komunikat. Musicie wytrzymać do końca stycznia, ponieważ na koniec stycznia organizowane są ogromne targi zabawek w Norymberdze. Tam wystawiamy swoje stoisko i tam będziemy prezentować bardzo, bardzo wiele nowości na rok 2024. Wiele z tych nowości będzie niespodzianką, natomiast my na pewno jakieś przecieki Wam już zaprezentujemy przed tymi targami, natomiast spodziewajcie się obszernych materiałów wideo, obszernych materiałów zdjęciowych z targów w Norymberdze. Przypomnę, targi w Norymberdze zaczynają się pod koniec stycznia, więc już naprawdę bardzo, bardzo niedługo poznacie te wszystkie nowości. Żeby tego było mało, spodziewajcie się też oczywiście na targi w Norymberdze nowego katalogu, w którym te wszystkie nowości poznamy. Żeby tego było mało, dodam tylko, że fani pociągów, fani serii kolejowej od Kobi, w roku 2024 absolutnie powinni być szczęśliwi i tutaj wielkie ukłony w stosunku do Damiana, który zbudował fenomenalne modele, które będziecie mogli w 2024 roku zobaczyć w serii kolejowej, natomiast tutaj też wielkie układy do Wiktora, który naprawdę zrobił fenomenalną robotę przy opracowaniach historycznych tych modeli, przy zaprojektowaniu figurek. Tutaj wielkie ukłony. Natomiast rok 2024 to nie tylko modele zbudowane przez Damiana, natomiast zobaczycie też nowości, które zbudował i zaprojektował Kamil, Magdalena, która zrobiła coś fenomenalnego, jeśli chodzi o amerykańską armię z okresu II wojny światowej, o czym totalna tajemnica. Dowiecie się tego bardzo wkrótce. Więc pozostali projektanci też z pewnością bardzo Was mile zaskoczą. Ale się nagadałem, ale naprawdę ja jestem osobiście bardzo podekscytowany, dlatego że rok 2024 w ofercie Kobi będzie naprawdę bardzo, bardzo interesujący. No dobrze. Na pewno widzę, że wielu z Was ma masę pytań, natomiast pamiętajcie, że na oficjalnym kanale Kobi nie mamy zbyt wiele czasu. Ja tutaj staram się w kilku żołnierskich słowach opowiedzieć Wam o tym, co się dzieje, jakie są plany. Natomiast jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam już za chwilę na stream po streamie na kanale Buduj Historię. Tam odpowiem na wszystkie Wasze pytania, tam w nieco luźniejszej atmosferze też pogadamy sobie o różnych ważnych tematach. Natomiast tam też pojawi się, nie będzie niestety Wiktora, który choruje, ale tam pojawi się również gość specjalny na kanale Buduj Historię. Dziś zaprosiłem specjalnego gościa, Marcela Wielichowskiego z kanału Marcel Wielichowski, który wcześniej zresztą nazywał się
historia według Wielusia, więc pogadam trochę z Marcelem, który opowie o tym, co aktualnie robi, jakie ma plany. Natomiast na kanale Buduj Historię dowiecie się też kilku ciekawych rzeczy, które mam dla Was w zanadrzu. Wracając jednak do oficjalnego streama, w roku 2024 spodziewajcie się też znacznie więcej imprez, różnego rodzaju wydarzeń, które dla Was planujemy. Przepraszam, ale dzisiaj taki wyjątkowy dzień, troszkę zalatany i zaspany jestem. Natomiast słuchajcie, w roku 2024 będzie się też bardzo dużo działo w Kobi Hobby Center, czyli w naszym sklepie firmowym w Warszawie przy ulicy Szaserów 105A, do którego Was serdecznie zapraszam, ponieważ w Kobi Hobby Center bardzo dużo fajnych rzeczy się dzieje. Oprócz masy fajnych promocji organizujemy teraz regularnie pokazy naszej gry bitewnej, gramy w naszą grę bitewną, robimy warsztaty z animacji i wiele innych fajnych warsztatów i różnego rodzaju działań. Na pewno w roku 2024 będziemy organizować więcej rozgrywek ligowych w naszego bitewniaka. Na pewno będzie się w tym temacie znacznie więcej działo. No dobrze, więc to tyle, jeśli chodzi o te wszystkie podstawowe informacje dotyczące tych naszych planów na rok 2024. Ja Was zachęcam bardzo gorąco do śledzenia uważnie naszej grupy dyskusyjnej Kobi Fans na Facebooku, ponieważ tam regularnie pojawia się masa fajnych informacji. Tam pojawiają się też posty ze społeczności fanów Kobi. Dzięki temu możecie wiedzieć, co się dzieje w środowisku fanów Kobi. Natomiast śledźcie też uważnie naszego Instagrama, naszego Facebooka, śledźcie uważnie naszego TikToka, na którym również jesteśmy bardzo aktywni. No i przede wszystkim bardzo zachęcam Was do tego, żebyście oglądali kanał na YouTubie, na którym będzie się pojawiało znacznie więcej materiałów. Planujemy, aby w roku 2024 pojawiły się również nowe formaty na naszym kanale YouTube'owym, żeby działo się jeszcze więcej, żeby więcej mięska, więcej fajnych materiałów tam zagościło. Mam nadzieję, że na pewno powinno przybyć więcej vlogów. Chcę więcej... Przepraszam, coś mi dzisiaj naprawdę wyjątkowo ziewa. Chcę, aby więcej vlogów pojawiało się z naszych wyjazdów, z naszych wydarzeń, tak żebyście mogli na bieżąco śledzić, co się takiego ciekawego dzieje. Na pewno będziemy się starać odwiedzić więcej miast w całej Polsce, tak żeby zintegrować fanów Kobi, tak żebyście częściej mogli się z nami spotkać na żywo. Więc to jeśli chodzi o te takie najbardziej podstawowe plany dotyczące roku 2024. I co? I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o te wszystkie najważniejsze, najciekawsze informacje ze świata Kobi. Zachęcam Was już za chwilę do udziału w streamie po streamie na kanale Kobi, na kanale, przepraszam, Buduj Historię. Tam odpowiem na Wasze pytania, tam też nieco więcej rozszerzę kilka ważnych tematów, kilka ważnych wątków, no i przede wszystkim tam też zobaczycie gościa specjalnego, czyli Marcela Wielichowskiego, którego dzisiaj będę gościł podczas transmisji na żywo. Was gorąco zachęcam do tego, żebyście w najbliższy piątek, bo taki jest plan, że w najbliższy piątek ruszy przedsprzedaż naszej nowej edycji limitowanej, czyli Łodzi Higginsa. Zachęcam Was do tego, żebyście zamówili ten zestaw. To naprawdę bardzo wyjątkowy model i jestem przekonany, że jego zainteresowanie tym zestawem będzie bardzo duże. Zresztą widać to po ostatnich premierach edycji limitowanych, że one znikają po prostu błyskawicznie, czasem w 3 dni, czasem w 2 dni, a zdarzały się przecież takie sytuacje, że przedpremierowa sprzedaż edycji limitowanej trwała niecałe 24 godziny i cały nakład po prostu się wyprzedawał. Więc to tyle, jeśli chodzi o te plany. Rozważamy również uruchomienie anglojęzycznych transmisji, czyli powrót do anglojęzycznych transmisji w poniedziałki. Pożyjemy, zobaczymy, jeżeli
będzie na tylu dużo fanów anglojęzycznych, którzy chcieliby to oglądać. Nie jest wykluczone, że ten temat się na nowo pojawi. To tyle na dziś. Zachęcam Was wszystkich do udziału w transmisji na żywo, w streamie, po streamie już za chwilę na kanale Buduj Historię. Tam odpowiem na Wasze pytania i tam trochę bardziej na luzie pogadamy sobie o tym, co się dzieje w środowisku fanów Kobi i o innych równie ciekawych tematach. To tyle na dziś. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i cześć.